Zbliżamy się już do 5 lat z FNAF-em. Rocznikowo ten 5. rok się już zaczął, mamy 2019, ale obecnie jesteśmy gdzieś w okolicy 4,5 roku. 5. rocznica wybija w sierpniu i brzmi to na dużą okazję. Pomyślałem, że warto zrobić taki filmik po tej dłuższej przerwie, kiedy mnie nie było ponad miesiąc. No i też dlatego, że to mój pierwszy filmik w 2019 roku. Ogólnie FNAF miał oryginalnie trwać rok. Scott wypuścił pierwszą grę na początku sierpnia 2014, a czwartą na koniec lipca 2015 roku, praktycznie rok. FNAFa zaczęliśmy żegnać już od trzeciej części, w czwartej znowu był to finalny chapter, więc się żegnaliśmy, a teraz mając FNAF Worlda, 6 kanonicznych części, 3 książki osobnej fabuły, Freddy Files, Survival Logbooka, cóż, trochę się tego zebrało. Na ten moment wiemy tyle, że FNAF się skończył, ale się jeszcze nie skończył. Scott zakończył główną fabułę, zrobił 6 części i 7 nie zamierza mówić, że jest usatysfakcjonowany z tym, jak to wszystko wygląda w tym momencie. Zamierza jednak tworzyć książki, filmy, spin-offowe gry, no i planuje większość skończyć do końca roku, w tym właśnie naszym 5. roku FNAFa. Dużo ludzi zastanawia się, jak bardzo martwy jest FNAF, kiedy w końcu zdechnie, co zrobi Pongu, jak już FNAF się skończy. No i na ten moment mogę wam powiedzieć, że choć zbliżamy się do końca, to nie zamierzam za szybko kończyć tego kanału. Wciąż jest masa rzeczy, o których chciałbym powiedzieć, zanim skończę FNAFa, zanim przerzucę się na jakieś inne tematy. Moja lista odcinków jest pełna zaległości. Od ponad roku tworzę te zaległości. Rzadko rzucałem filmy w 2018, więc cały czas mam nadmiar materiałów do nagrywania. Ale mimo wszystko FNAF się wyraźnie kończy i cała ta idea 5 lat we Freddy's brzmi jak bardzo dobry epilog do całej historii, do całego fandomu. Jesteśmy w erze post-FNAF, a przynajmniej post-FNAF. Od kiedy FNAF 3 skończył FNAF-a, FNAF 4 skończył FNAF-a, FNAF World już był takim legitnym post-FNAF-em, a potem dostaliśmy jeszcze więcej FNAF-a. Teraz jest już taki legitny post-FNAF. Dostajemy teraz gry spin-offowe, książki spin-offowe, wkrótce też wejdzie film, konsolowe porty też są w drodze, ale cała ta podstawowa baza już się skończyła. Fandom wymierał powoli już od FNAF 3 cały czas, dostając jakieś zastrzyki popularności, ale nie można tego ciągnąć w nieskończoność. Fani FNAFa zawsze będą istnieć, tak samo jak wciąż istnieją fani gier sprzed kilkunastu lat, ale sam fandom się rozpada. Nie będzie już taka prowadzona nigdzie żywa dyskusja na temat FNAFa. Matpat może nawet przestaje nagrywać FNAFa. Możecie się też zastanowić, dlaczego przez ponad miesiąc nie wrzucałem żadnego odcinka i nie martwcie się, jeśli myślicie, że mój kanał umiera. Obecna przerwa w kanale była związana z tym, że przeprowadziłem się do nowego domu i w moim pokoju, w którym teraz mieszkam, słuchać cały dom. A że ten dom jest jeszcze wykańczany, jest jeszcze dużo do zrobienia, to nie mam za dużo możliwości do nagrywania odcinków. Zamierzam teraz nagrywać odcinki w każdej możliwej okazji. Skoro oglądacie ten odcinek dzisiaj, to znaczy, że znalazłem sposób, miałem ten sposób już od jakiegoś czasu w planach. Po tym odcinku będę natychmiast nagrywał głos do 2 innych, więc możecie się przynajmniej tych 2 następnych spodziewać jakoś niedługo, spodziewać w jakimś regularnym odstępie czasu, przynajmniej te 3 filmy. I ogólnie mogę powiedzieć, że z mojej własnej opinii cieszę się, w jakim kierunku poszedł FNAF. No zawsze uważałem, że Scott nie musi ciągnąć FNAFa i cokolwiek innego zrobi, mi to pasuje. Uważam, że Scott robi bardzo ciekawe historie, ciekawe zagadki, no i wciąż nie znudziłem się tym, co stworzył we FNAFie. Moja opinia wiele się nie zmieniła, wciąż uważam, że powinien był rzucić FNAFa po 4, czy tam po FNAF Worldzie i zacząć coś zupełnie nowego. Może nieznacznie jakoś sugerować tego FNAFa gdzieś tam w tle, niech se będzie, ale jako easter egga, nie jako fabuła. Liczyłem na to, że film rozwiąże fabułę, ale z samymi grami Scott skończy. Mimo wszystko jednak całkowicie rozumiem, czy mógłby chcieć robić te gry dalej. Jestem zadowolony, że stworzył Sister Location, że stworzył Pizzeria Simulatora. Ludzie mówią, że Scott namieszał w fabule tworząc nowe gry. Według mnie dopiero teraz w końcu pokazał to, co miał na myśli od samego początku. Jak Remnant. Problemem było zawsze to, jak bardzo niejasne i niekonkretne były informacje, które nam dawał. Znając odpowiedź, wiele rzeczy wydaje się oczywistych, ale nie znając tej odpowiedzi, mamy wiele możliwości i wiele ewentualności, które się ze sobą nie kłócą. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, która jest poprawna. Oczywiście nie oznacza to, że Scott jest jakimś perfekcyjnym powieściopisarzem, ale wciąż uważam, że wykonał dobrą robotę. Jego największymi problemami moim zdaniem jest to, że tworzy nowe wątki, żeby wyjaśnić stare. Wygląda na to, że Sister Location głównie skupił się na wyjaśnianiu Remnantu.
Dlaczego jakieś ofiary nawiązując w tajemnicy nie ma tu marionetki, dlaczego Mike przeżył skuping, po co William stworzył te animatroniki w ogóle. Wszystko to sugerowało Remnant, potem też zostało to jednoznacznie wyjaśnione w FFPS-ie, ale żeby go wyjaśnić, Scott dodał Williamowi aspekt takiego szalonego naukowca i wielu ludziom się to nie spodobało, było to dosyć niepotrzebne, zwłaszcza, że doprowadziło do wielu konfuzji i niejasności. Żeby to naprawić, Scott jeszcze raz założył nowy wątek i stworzył z Williama potwora, który skorumpował wszystkie animatroniki w FFPS-ie. Szalony naukowiec szukający nieśmiertelności nigdy by nie wrócił do pizzerii. William wrócił tam, bo jest seryjnym mordercą, bo sprawił mu to przyjemność. Skorumpował ofiary, bo uwielbia widzieć cierpienie innych, coś tego typu. Jest to bardzo mocne zarysowanie postaci, a ludzie woleli tajemniczość i tajemniczego, nieznanego purpurowego typka. Osobiście nie zgadzam się z tym, że FNAF był lepszy w momencie, kiedy był tajemniczy, nierozwiązany. W tamtym momencie nie znaliśmy pełnej historii, była ona ukryta, nierozwiązana i znał ją tylko Scott, a my zachwaliliśmy cały klimat stworzony dookoła, a nie samą historię. Naprawdę, ludzie poza fandomem narzekają, że FNAF nie ma fabuły, a że Mattpad wymyślił fabułę i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie oskarżenia miałyby sens i podstawę, jeśli wchodzimy z założenia, że tajemniczość jest lepsza. Tajemniczość to można budować właśnie przez nieposiadanie fabuły, przez rzucanie randomowych wskazówek na lewo i prawo. Nie kręci mnie jakoś taki rodzaj fabuły. Jakbym ja coś tworzył, nie chciałbym czegoś takiego stworzyć. Scott nie zrobił tego w najlepszy możliwy sposób, ale tworząc następne gry przybliżył nas do rozwiązania fabuły, no i wciąż chce poświęcić ten kanał ostatecznemu rozwiązaniu FNAF-a. Scott pisze dobre historie i dalej liczę na zupełnie nowe uniwersum, które mógłby stworzyć. Ma możliwości, umiejętności, pieniądze, potrafi skręcić grę w 3 miesiące i jest wariatem. Jeśli postanowiłby stworzyć coś nowego, może nauczyć się na wszystkich swoich poprzednich błędach i zrobić coś znacznie lepszego niż FNAF. Pamiętajcie jednak, że póki to nie nastąpi, ja wciąż zamierzam tworzyć teorię FNAF, bo lubię teorię. Ciężko mi się przyjść na coś innego, a myślałem nad tym parę razy. Na ten moment możecie dostać sam pojedyncze odcinki tujówcie, jak Deltarune, który był jakiś czas temu. Także tak, choć fandom zbliża się do końca, wciąż mamy dużo rzeczy do zrobienia i w żadnym stopniu nie zamierzam teraz sobie odpuszczać. Nawet jeśli wszyscy inni odpuszczą sobie teorię czy FNAF-a, to po prostu więcej zostanie dla mnie. W najbliższym czasie oczekujcie paru teorii, wyjątkowo w krótkich odstępach czasu, może nawet 3 odcinki w jeden tydzień, zobaczymy jak to wyjdzie. Na ten moment będę już kończył, także naprawdę dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną jak najdłużej się to da. Oczywiście mam plany na kanał po tym jak FNAF się skończy, ale nie śpieszę się z nimi, kiedy się zobaczy. Póki co mam masakrycznie dużo materiału jeszcze do nagrania. Ale cóż, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku, mam nadzieję, niedługo. Cześć.